Ostatnio znalazłam pudło z fotografiami moich dziadków. Były tam też ich dokumenty osobiste. U mnie takich rzeczy się nie zbiera. Od tego są archiwa i muzea. Chyba żartujesz. Jak można pozbywać się pamiątek rodzinnych? Patrz, znalazłam taki krzyż harcerski z uszkami zamiast śrubki. Ponoć należy do mojej prababci. Ale dziwny. Spójrz, Muzeum Harcerstwa. Wejdźmy i zapytajmy, czemu ten krzyż jest inny niż nasze. Wśród rodzinnych pamiątek znalazłam taki krzyż. Należy do mojej prababci. Ale z tyłu ma takie dziwne kółeczka. Ciekawy, jeszcze sprzed wojny. Kółeczka były charakterystyczne dla krzyży noszonych przez dziewczęta aż do lat 60. Oprócz starych mundurów, finek i kompasów, na wystawie zauważyłem różne pożółkłe papiery i różne drobiazgi. Czy mogą one kogoś zaciekawić? Pewnie, że tak. To pamiątki po ludziach, którzy tworzyli historię harcerstwa. Tak jak dziś my wszyscy. Chcecie? Pokażę wam coś ciekawego. Spójrzcie, tu mamy pamiątki związane z druhną Marią Więckowską, która działała w konspiracji i walczyła w Powstaniu Warszawskim. Blaszane pudełeczko, to są pewnie jej okulary? Tak. Zobacz, tu jest nawet jej zdjęcie. Spójrz, strasznie zniszczony zegarek. Opowiesz nam więcej o dziejach druhny Marii Więckowskiej? Oczywiście. Maria Więckowska nie zdążyła kończyć szkoły przed wybuchem wojny. Uczyła się na tajnych kompletach, gdzie w 1943 roku zdała maturę i rozpoczęła naukę na Wydziale Architektury Tajnej Politechniki Warszawskiej. Jednocześnie pracowała w składzie aptecznym i działała w konspiracji. W jaki sposób 18-letnia dziewczyna mogła walczyć z Niemcami? Była tak zwaną donosicielką. Do jej zadań należało donoszenie broni, materiałów wybuchowych, niezbędnych dokumentów i gotówki dla uczestników akcji zbrojnych i szkoleń. Do wybuchu powstania Maria Więckowska mieszkała przy ulicy Smolikowskiego 12. Na ten adres w czasie powstania wysyłała listy pisane do matki. Dzięki harcerskiej poczcie polowej mieszkańcy Warszawy mogli utrzymywać kontakt z bliskimi. Do powstania Maria Więckowska przystąpiła jako jedna z łączniczek batalionu Zośka. Podczas ciężkich walk na Woli zajmowała się m.in. dostarczaniem żywności żołnierzom walczącym na pierwszej linii. Po opuszczeniu Woli żołnierze Zośki obsadzili pozycję na Starówce. Niemcy bez przerwy ostrzeliwali i bombardowali całą dzielnicę. Podczas jednego z nalotów 26 sierpnia 1944 roku Marysia została ciężko ranna. Miała zmiażdżone nogi. Wraz z innymi rannymi trafiła do powstańczego szpitala przy Miodowej 23. Pod koniec sierpnia w szpitalu przebywało blisko 200 pacjentów. Kilka dni później powstańcy musieli opuścić Starówkę. Większość z nich przeszła kanałami, ale ciężko ranni nie byli w stanie przejść tą drogą. W czasie kapitulacji Starego Miasta w szpitalu na Miodowej zostały już z nimi tylko 2 pielęgniarki. Co się z nimi stało? Słyszałam, że wiele szpitali było niszczonych przez Niemców mordujących personel i rannych. 2 września już nikt nie bronił Starego Miasta. Niemcy ostrzeliwali i bombardowali dzielnicę. Pod gruzami szpitala na Miodowej zginęło wielu rannych, m.in. Marysia. Po wojnie ciało Marysi odnaleziono spośród setek innych w szpitalu na Miodowej. Dzielna łączniczka, oznaczona krzyżem walecznych, spoczęła u boku innych żołnierzy z batalionu Zośka. A znalezione przy niej drobiazgi, biało-czerwona opaska, okulary i zegarek po latach trafiły do muzeum. Dziś przypominają o jednej z wielu bohaterskich harcerek tamtego pokolenia.